Cześć kochani, nazywam się Adriana i prowadzę dla Was kanał A Spiritual Insight. Dzisiaj kończymy dzień urodzenia, a nasze relacje z tatą i omówimy sobie dzień urodzenia od liczby 6 do liczby 9. I teraz uwaga, za tydzień mała niespodzianka, więc jeżeli nie chcecie tego przegapić, to koniecznie zasubskrybujcie mój kanał. A teraz nie przedłużając już dłużej, kawka, herbatka i zapraszam Was bardzo serdecznie. Tata symbolizuje autorytet, zasady, poczucie bezpieczeństwa oraz energię męską. Relacja z tatą często kształtuje nasze podejście do autorytetów, sukcesu, pieniędzy i samodyscypliny. Surowy lub nieobecny tata może sprawić, że osoba będzie szukać potwierdzenia swojej wartości w osiągnięciach. Wzór taty może wpływać na wybór partnera i dynamikę relacji. Numerologia może pokazać, jakie lekcje dusza miała do przepracowania w relacji z tatą. Dzień urodzenia 6, a relacje z tatą. Silne poczucie obowiązku wobec ojca. Osoby o wibracji 6 często czują się odpowiedzialne za rodzinę, co może oznaczać, że od najmłodszych lat brały na siebie rolę opiekuna, wspierając emocjonalnie ojca, starając się spełnić jego oczekiwania. Ojciec jako autorytet lub wzór moralny. Ojciec mógł być kimś bardzo ważnym, moralnym przewodnikiem, mentorem, a nawet ideałem, który trudno było spełnić. Poczucie odpowiedzialności za relacje. Tutaj szóstki często dążą do zachowania rodzinnej harmonii, co oznacza, że mogą unikać konfliktów z ojcem, nawet jeśli czuły się niezrozumiane. W dorosłym życiu może to skutkować trudnością w stawianiu granic. Wymagający ojciec, a potrzeba akceptacji. Jeśli ojciec był surowy lub miał wysokie wymagania, szóstka mogła czuć, że nigdy nie jest wystarczająco dobra. Ciepło i emocjonalna bliskość. Jeśli ojciec był wspierający, relacja mogła być bardzo ciepła i pełna wzajemnej troski. Wyzwania w tej relacji. Na pewno nie brać na siebie całej odpowiedzialności za tą relację. Ojciec również ma swój udział w jej budowaniu. Nauczyć się stawiać granice. Szóstki często mają tutaj tendencję do nadmiernego poświęcania się dla innych, co może prowadzić do poczucia wypalenia. Dążyć do szczerej komunikacji. Jeśli ojciec był wymagający lub zdystansowany, warto próbować otworzyć przestrzeń do rozmowy i wyrażania uczuć. Tutaj tata mógł być na pewno nadwrażliwy na swoim punkcie i silnie skoncentrowany na zaspokojaniu własnych potrzeb emocjonalnych, co mogło sprawiać, że rywalizował o uwagę matki, która obdarzała nią dziecko, a nie męża. Egocentrycznie tutaj tata mógł dążyć do własnego komfortu emocjonalnego, często będąc duszą towarzystwa, jednak w rodzinie ujawnia narcystyczne tendencje. Nie potrafi również zarządzać swoimi emocjami, co może prowadzić do agresji. Dzień urodzenia 7, a relacje z tatą. Ojciec jako zagadka. Ojciec mógł być osobą zamkniętą w sobie, trudną do zrozumienia, a czasem nawet nieobecną emocjonalnie lub fizycznie. Dystans i potrzeba prywatności. Zarówno siódemki, jak i ich ojcowie mogli mieć tendencję do unikania nadmiernej emocjonalności i otwartych rozmów o uczuciach. Relacja taka mogła opierać się na wzajemnym szacunku, ale też dużym dystansie, który sprawiał, że każda ze stron żyła trochę we własnym świecie. Ojciec jako mentor lub autorytet intelektualny. Jeśli ojciec był osobą inteligentną i otwartą na wiedzę, mógł być dla siódemki inspiracją do poszukiwań duchowych, naukowych lub nawet filozoficznych. Poczucie niezrozumienia i samotności. Siódemki często czują, że są inne niż reszta otoczenia, co może przekładać się na ich relacje z ojcem. Mogły czuć, że on ich nie rozumie, nie dostrzega ich wewnętrznych przeżyć lub nie okazuje wystarczającego zainteresowania. Wzajemny szacunek, ale brak emocjonalnej bliskości. Tutaj relacja z ojcem mogła być pełna wzajemnej fascynacji i szacunku, ale rzadko opierała się na otwartych rozmowach o uczuciach. Możliwe, że kontakt ograniczał się do intelektualnych rozmów lub wspólnych zainteresowań, zamiast ciepłych, emocjonalnych interakcji. Wyzwanie w relacji. Przełamanie dystansu. Choć siódemki cenią swoją przestrzeń, warto czasem podjąć próbę nawiązania bliższego kontaktu z ojcem, np. poprzez rozmowy o pasjach i wspólne aktywności. Akceptacja ojca takim, jakim jest. Jeśli ojciec był zdystansowany lub surowy, warto spróbować zrozumieć jego sposób okazywania miłości, nawet jeśli nie był on dla nas oczywisty. Emocjonalnie niedostępny dla dziecka tata tutaj nie nawiązuje z nim głębszej komunikacji uczuciowej i jest obecny fizycznie, ale tak jakby za szklaną ścianą. Tata może zmagać się z wewnętrznymi rozterkami i egzystencjalnymi dylematami, a także wykazywać skłonność do nałogów i mechanizmów ucieczkowych.
Dzień urodzenia 8 ma relację z tatą. Ojciec jako wzór siły i autorytetu. Ojciec w życiu 8 często pełnił rolę osoby surowej, wymagającej, a czasem nawet autorytarnej. Mógł być kimś, kto cenił dyscyplinę, sukces i niezależność, co mogło mieć ogromny wpływ na rozwój dziecka. Wysokie wymagania i presja osiągnięć. Ojciec mógł mieć duże oczekiwania wobec 8, zwłaszcza w kwestiach finansowych, zawodowych lub życiowej siły. Mogło to prowadzić do silnej motywacji, ale również do poczucia presji i potrzeby ciągłego udowadniania swojej wartości. Relacja oparta na zasadach, a nie na emocjach. Często ojciec nie okazywał uczuć wprost, ale jego miłość przejawiała się poprzez wsparcie materialne, surową troskę i naukę samodzielności. Rywalizacja i walka o pozycję. Niektóre 8 mogły doświadczać rywalizacji z ojcem, kto jest silniejszy, kto ma większą kontrolę nad sytuacją lub kto osiągnął więcej. Ojciec jako nauczyciel zasad życiowych. Pomimo trudności, ojciec mógł być dla 8 nauczycielem życiowej zaradności, determinacji i odpowiedzialności. Wyzwanie w tej relacji. Zrozumienie, że miłość ojca mogła wyrażać się inaczej. Nie każdy tata okazuje uczucia poprzez czułość, ale może je wyrażać poprzez wspieranie, uczenie zasad życia i zapewnienie bezpieczeństwa. Nie poddawanie się na pewno presji sukcesu. Warto nauczyć się oddzielać swoje własne cele od oczekiwań ojca i podążać własną ścieżką, zamiast żyć dla spełnienia jego ambicji. Budowanie relacji opartej na szacunku, a nie rywalizacji. Jeśli w relacji z ojcem pojawiała się rywalizacja, warto skupić się na wzajemnym szacunku, zamiast walczyć o dominację. Tata narzuca swoją wolę, posługując się autorytarnymi komunikatami typu nie, bo ja tak mówię. Bywa bezwzględny, a dziecko czasem go idealizuje i usprawiedliwia, przez długi czas nie dostrzegając jego wad i ciemnych stron. Trudne oraz krzywdzące sytuacje spycha w niepamięć, starając się je wyprzeć. Dzień urodzenia 9, a relacje z tatą. Ojciec jako mentor lub ideał. Ojciec mógł być dla 9 kimś inspirującym, nauczycielem, przewodnikiem duchowym, osobą o dłużej wiedzy lub doświadczeniu. Być może był zaangażowany w działalność społeczną, artystyczną lub duchową, co mogło budzić podziw, ale także pewien dystans emocjonalny. Trudności w komunikacji emocjonalnej. W niektórych przypadkach ojciec mógł być nieobecny emocjonalnie lub nawet fizycznie, na przykład poprzez częste wyjazdy lub poprzez pracę, która pochłaniała jego całą uwagę. 9 mogły czuć się niezrozumiane przez ojca. Lekcja wybaczania i akceptacji. Dla wielu 9 relacja z ojcem to lekcja akceptacji i wybaczenia. Jeśli ojciec był surowy, zimny lub niedostępny, 9 musiała nauczyć się patrzeć na niego z perspektywy współczucia i zrozumienia jego życiowych uwarunkowań. Ojciec jako autorytet moralny. W wielu przypadkach ojciec mógł przekazywać 9 silne wartości etyczne i moralne, ucząc ją bezinteresowności, pomocy innym i dążenia do wyższych celów. Potrzeba uzdrawiania przyszłości. Jeśli relacja była trudna lub ojciec był nieobecny, 9 często przez całe życie szuka sposobu na pogodzenie się z tą sytuacją. Wyzwania w relacji. Przebaczenie i zamknięcie przeszłości. Niezależnie od tego, jaka była relacja z ojcem, kluczowe jest uwolnienie się od emocjonalnych ciężarów i zaakceptowanie tego, co było. Znalezienie własnej misji i tożsamości. Jeśli ojciec był bardzo silnym autorytetem, 9 musi odnaleźć własną ścieżkę, zamiast żyć w jego cieniu. Rozmowa i zrozumienie jego punktu widzenia. Jeśli to możliwe, warto spróbować rozmowy z ojcem, aby lepiej zrozumieć jego wybory i decyzje. Nie idealizowanie, ani nie odrzucanie nawet ojca. Ważne jest, aby widzieć ojca jako człowieka z jego wadami i zaletami, zamiast traktować go jako ideał lub jako kogoś, kto zawiódł. Moi kochani, to już wszystko na dzisiaj. Tutaj macie już podane przydatne linki. Zapraszam Was bardzo serdecznie do mojego sklepu oraz na moją stronę www. Koniecznie dajcie mi znać w komentarzach, jak Wasz dzień urodzin wpływał na Waszą relację z tatą. Z mojej strony to wszystko i życzę Wam miłego dzionka.